Dzień dobry, wita się z Państwem Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka. Dziś będziemy rozmawiali z prawdziwą legendą kina z Łodzi i z Popielaw. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Reżyser filmowy, operator, scenarzysta, prozaik, pedagog, urodzony Mieszczuch, który jednak jest zakochany w wiejskim życiu. Pracował fizycznie we Wrocławskiej Wytwórni Filmów, później był asystentem operatora kamery we wrocławskim oddziale Telewizji Polskiej. Ukończył Wydział Operatorski w Szkole Filmowej w Łodzi, ale wcześniej kilkakrotnie próbował dostać się na Wydział Reżyserii, mimo to został wykładowcą tejże uczelni na Wydziale Reżyserii. Związany z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, realizował wiele filmów krótkometrażowych, m.in. o sztuce, filmy oświatowe, przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem filmów o jaskiniach. Zapraszam serdecznie, naszym gościem jest Jan Jakub Kolski. To jest podcast WFO. Dzień dobry. Dzień dobry, ja chcę się wytłumaczyć z głosu mojego. Będę się starał, żeby brzmiał jak najlepiej. Niestety wiosenna infekcja, ale już z niej wychodzę. Spotkaliśmy się tutaj dlatego, że jesteś gościem obchodów jubileuszu nakręcenia filmu Pornografia według Witolda Gombrowicza, ale będziemy rozmawiali bardziej o Wytwórni Filmów Oświatowych, bo jesteśmy tutaj w ramach Wytwórni Filmów Oświatowych, więc troszkę zawłaszczyłem sobie tę uroczystość. Czym dla Ciebie była, może jest, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi? Była, będę mówił w czasie przeszłym, bo ona już nie jest tym samym, dlatego że ja nie jestem tym samym człowiekiem. Dzisiaj już jestem dorosłym, bardziej starym niż młodym reżyserem i powoli kończę swoją drogę zawodową, a w każdym razie rozmyślam na ten temat. Czym ona była? Otóż ona była szkołą w takim sensie, że uczyła rzemiosła i to takich sektorów rzemiosła, które wydawały się wówczas bezużyteczne, a potem otworzyły mi drogę do takich przestrzeni w filmie fabularnym, kiedy już dobiłem się możliwości robienia filmów fabularnych, o których istnieniu nie wiedziałem. Okazuje się, że wiedza o tym, co to są komponenty niedyfundujące, a ciekaw jestem, czy Państwo wiecie, co to są halogenki srebra i jak obraz utajony zamienia się w ten obraz, który Państwo widzicie na ekranie, nie jest wcale taka niepotrzebna. Nawiasem mówiąc, szedłem na Wydział Operatorski w przekonaniu, że to jest najlepsza droga do kina, bo to będzie droga przez obraz, czyli przez to, co jest istotą. Tak wówczas myślałem. Dziś, wiele lat później, myślę tak samo. Że w obrazie tkwi to coś, co jest istotą kina, czego zdefiniować nie sposób. Mówi się często w tajemniczy sposób o definicji obrazu, ale gdyby spytać, jaka jest definicji obrazu, to nie znalazłem dotąd mądrego, który by umiał na to odpowiedzieć przekonywująco. Więc szkołą po pierwsze, po drugie miejscem spotkań. W Wytwórni byliśmy wszyscy sobie równi. I również ze szkoły filmowej, bo ja zaczynałem jeszcze studiując, nawiasem mówiąc, filmami robionymi w Wytwórni Filmów Oświatowych, zaliczałem kolejne lata na uczelni. Profesorowie Wójcik i Sobociński, którzy mi na ten tryb pozwolili, bardzo byli zadowoleni, bo to po pierwsze nie obciążało budżetu szkoły, a poza tym to było jednego mniej dociekliwego gościa na zajęciach. Zresztą bardzo mądrze mówili, jak widzisz ścieżkę do zawodu, to podążaj nią, jeśli wierzysz, że cię tam doprowadzi. Wierzyłem, doprowadziła. Tylko, że trzeba po drodze spotkać mądrych ludzi, takich jak choćby Sobociński, profesor Sobociński i profesor Wójcik. Więc miejscem spotkań po drugie. Szkoła, miejsce spotkań. I miejsce, w którym jakiegoś rodzaju egalitaryzm panował. Ci najważniejsi z ważnych, pamiętam państwa Czeczów, legenda wówczas, świetnie potrafili rozmawiać z tymi najmniej ważnymi z najmniej ważnych, czyli ze mną, z Jarkiem Żamojdą, bo my wówczas smaliliśmy cholewki do zawodu. Próbowaliśmy jakoś przebić tę skałę niemożności i skutecznie przebiliśmy. Ja szczęśliwie trafiłem na okres, w którym dyrektorem wytwórni był Maciek Łukowski, bo się później zaprzyjaźniliśmy.
I otóż ten człowiek, jakkolwiek z klucza, jakby powiedzieć, partyjnego tam nadany, miał bardzo otwartą głowę, a co ważniejsze, bardzo otwarte serce. Ja wprawdzie bywałem, liczyłem to na palcach 2 rąk i jeszcze trzeciej. 17 razy namawiałem go na pierwszą swoją akcję w wytwórni, ale ostatecznie udało go się namówić. Namówiłem go otóż na to, że wejdziemy z kamerami, mówię wejdziemy, bo pomagał mi w tym Jarek Żamojda, do jednej z jaskiń polskich i tam zanotujemy za pomocą kamery to, co jest na pozór nienotowalne. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie skierować tę kamerę, jak ją tam dotransportować, czyli krótko mówiąc, trzeba być grotołazem. Ja byłem grotołazem ze wszystkimi kwalifikacjami potrzebnymi, żeby te wszystkie wymogi formalne spełnić. Za 17 razem westchnął głęboko Maciej Łukowski, wzruszył ramionami i powiedział, no dobra, niech pan to robi. I tym sposobem otworzyłem sobie drogę do kolejnych rzeczy, ponieważ to szło dobrze, ten film został nagrodzony gdzieś tam w świecie. Czyli najpiękniejsza jaskinia świata. Najpiękniejsza jaskinia świata, nie wymieniłem tytułu. Więc pomyślałem sobie tak, dobra, jak pójdę do fabuły, no wiadomo, że to się, jak się zamierza w takim wieku, no to się spełnia. To już miejsca na eksperyment będzie mniej, bo tam błąd może kosztować. Więc może ja sobie poeksperymentuję tu. I zjawiałem się w redakcjach, bo wówczas redakcje decydowały o tym, kogo kierować do produkcji, a kogo nie. Czyli na przykład pani Pakuła. Pani Pakuła, pani Marysia Pakuła, z którą miałem pewne przejścia, ale szczęśliwie 3 filmy mi skierowała. Więc pojawiałem się tam z takimi zapisami dość eksperymentalnymi. Próbowałem łączyć fabułę krótką z dokumentem. No takie było nieoczywiste te formuły, które tam proponowałem, ale ostatecznie udawało się je doprowadzać do ekranu. Czyli to było miejsce, gdzie była dobra wola, były otwarte głowy, otwarte serca i jeśli było się wystarczająco upartym i miało się argumenty, nie tylko upór jako jedyny argument, ale argumenty w postaci jakichś tam śladów talentów, to można było wchodzić w kino. Gdybym ja bez wytwórni oświatowych szedł w kino fabularne, to z pewnością doświadczyłbym jakiejś dojmującej katastrofy, czy to przy debiucie, czy przy jakimś kolejnym filmie, jeśli byłby kolejny film. Tymczasem, mówiąc popularnie, nabijałem sobie tam rękę, ucząc się głównie tego, czego nie wolno robić w filmie i ucząc się rozmów z ludźmi po drugiej stronie kamery, ucząc się rozmów z tymi, którzy są po tej samej stronie kamery co ja, ucząc się tej komunikacji, która jest w istocie reżyserią. Ja przez nie wiedziałem, że to jest reżyseria, że to jest istota reżyserii. Wydawało mi się, że trzeba bardzo mądry komunikat sformułować i zaadresować go do aktora i że im to będzie mądrzejsze i bardziej wyrafinowane, tym dostanę w odpowiedzi lepszą ofertę aktorską. No figa z makiem. Więc takiego prostszego języka komunikacji się nauczyłem, przez co efektywniejszego. Prostszego niż mi się zdawało, że trzeba nim rozmawiać. Miejsce pierwszych poważnych przyjaźni i zawodowych, i ludzkich. Jest trudno przyjaźnie w filmie fabularnym, naprawdę jest trudno. To jest teren zamieszkały przez takie plemię, film fabularny, który jest bardzo drapieżny i które potrafi rozszarpać swoje ofiary i które nie ceni słabości. Ja byłem nadwrażliwcem i myślę, że dałbym się najpierw rozszarpać, stałbym się pokarmem dla tego drapieżnego plemienia. Tymczasem obrobiony przez wytwórnię filmów oświatowych wszedłem w ten świat jakoś bez większych trudności. Udało mi się wyjść obronną z ręką z debiutu. Te pierwsze przyjaźnie z wytwórni filmów oświatowych nie powtórzyły się w zawodzie. Ja tutaj jestem w kinie Charlie z Krzyśkiem Majszakiem, więc bywa, że uda się
niektóre przyjaźnie ocalać i przenosić je w sferę życia prywatnego, w sferę takich kontaktów, które nie muszą się dokonywać na planie czy w hotelu po planie. I to jest taki przykład. Ta moja przyjaźń z Krzyśkiem, jakkolwiek był w niej, w tej przyjaźni była też taka przepaść, czy kilka małych przepaści, w które powpadaliśmy, on w swoją, ja w swoją i nie wyglądaliśmy stamtąd czasem latami. Po to, żeby, no, jak mówię, ostatecznie spotykać się i się lubić i mówić o sobie, znaczy nie na użytek publiczny, ale że się lubimy, prawda? No więc ta świadomość tego, że można się zaprzyjaźnić zawodowo, jakoś też ożywiała nadzieję, że może to samo się uda w zawodzie pośród tych wszystkich drapieżników, znaczy w filmie fabularnym, pośród tych wszystkich drapieżników. Cudne miejsce ta wytwórnia, cudne, bo to właściwie pierwsze, co robiliśmy, jak jedliśmy śniadanie na dole w akademiku, to lecieliśmy do Światówki. Mnie prawie nie było na uczelni, byli bardzo wyrozumiali moi wykładowcy, godzili się na taki tryb nauki, bo mnie strasznie wciągnęła ta robota, ten żywioł, mnie po prostu potwornie wciągnął. Zresztą szybko zorientowano się na podstawie, jakby powiedzieć, mojej skuteczności operatorskiej, że ja jestem sprawny fizycznie i że można mnie posłać do każdej dziury. Więc przy okazji to ja sobie byłem sprawny, co ja opowiadam, ja mam dzisiaj 69 lat, więc byłem sprawny raczej niż jestem. I w związku z tym dostałem parę ofert jako operator. I zrobiłem też parę filmów właśnie z Maćkiem Łukowskim, który przestał być dyrektorem, ale został w wytwórni jako reżyser. Z nim zrobiłem parę filmów. No i tak strasznie się trudno było z tą wytwórnią rozstać. Pamiętam realizowanie kartek na mięso. To też się odbywało w sposób cywilizowany. Mieliśmy na dole taką kawiarenkę w tym głównym budynku. I w tej kawiarence można było zrealizować przydział na mięso i to się odbywało bez tych strasznych kolejek i krzyków, których doświadczaliśmy na zewnątrz wytwórni. Czyli ten obyczaj z zewnątrz nie przeniknął do środka. Panie patrzyły w oczy i oceniały, komu się należy, a komu nie, i sprawiedliwie tam obdarowywały nas. A powiedz, jednak operator czy reżyser, a może literat, a może twórca tekstów piosenek, bo wiem, że też pisałeś teksty piosenek. Przecież robiłem Grześkowi Ciechowskiemu. Co jest ci bliższe? Reżyseria, operatorka? Wiesz co, ja jeszcze nie podjąłem decyzji. Posłuchaj, wydawało mi się, że będę się spełniał najbardziej w żywiole pisania. Rozdział mojej nowej powieści, pierwszy rozdział, do którego końca się zbliżam, piszę już 4. rok. Ale to nie jest tak jak bodajże chyba z pornografią, gdzie pamiętam w twojej książce jest napisane, że na kamieniu wysiedziałeś ten pomysł na scenariusz. Nie, na kamieniu to wysiedziałem przystęp do Gobrowicza, jak gdyby, bo to było już ze scenariuszem napisanym i to był 5. scenariusz, bo 4, pan Lewrewin oddał mi do dyspozycji 4 scenariusze, mogłem sobie wybrać jeden z nich, ja żadnego z nich nie wybrałem. I nie chciał się zgodzić na napisanie 5. Ostatecznie, no jakby powiedzieć, wobec perspektywy, że odmówię tej roboty, zgodził się. I wtedy napisałem ten 5. scenariusz i to on był przedmiotem takiej, jakby powiedzieć, głębokiej analizy, nie tylko racjonalnej, nie tylko przy pomocy głowy, ale takiej z obszarów, gdzie, jak powiedzieć, racja nie jest głównym argumentem, z obszarów irracjonalnych, że tak powiem. No tak, i wtedy wykradłem kamień z fabryki tektury w Witulinie. Ciężki, taki wielki głaz. Przywiozłem go do domu, wtedy mieszkałem pod Wrocławiem i postanowiłem na nim wysiedzieć wiedzę o tym, jak należy zrobić ten film. I udało się. No przyszła, no jeśli udało się przyjąć, że to jest dobry film, a mówi się, że nie jest taki zły. Porozmawiajmy o niezrealizowanych filmach. Podobno miałeś ochotę na to, żeby zrealizować
według Doroty Masłowskiej ekranizację wojny polsko-ruskiej. To znaczy miałem ochotę. No miałeś- 2 tygodnie przed zdjęciami. No właśnie. Pisałem 2 lata scenariusz, przygotowywałem się do tego. I nawet miałby to śpiewany film. To być. Ale tak, to miał być musical. Na 2 tygodnie przed zdjęciami ostatecznie stchórzył producent. Znaczy ta formuła, którą zaproponowałem, najpierw była entuzjastycznie do niej ustosunkowana Dorota, a potem pewnie pod naciskami pana producenta jakoś zaczęła być sceptyczna i na 2 tygodnie przed zdjęciami, nie widząc, że producent chce prawdziwie ten film zrobić, poszedłem do niego, powiedziałem: Jacek, słuchaj, tu jest karteczka, napisałem na tej karteczce, że się wycofuję z tego projektu. Wszystko, co po mnie zostaje, jest twoje, ale dajcie mi już święty spokój. I poszedłem sobie i potem poprosił mnie jeszcze tylko, żebym spotkał się z Ksawerem Żuławskim. Ja spotkałem się z Ksawerem, to była bardzo fajna rozmowa. Tam nie było krzty, zazdrości. Młodszy kolega, bardzo zdolny reżyser, więc powiedziałem mu: wie pan, to jest to, co mi przyszło do głowy, to jest pańskie. Nie będę miał żadnej pretensji, jeśli pan to z obrzydzeniem odrzuci, bo rozumiem, że pan musi zrobić pańskie. To, co panu przyjdzie do głowy. I tak się rozstaliśmy i powstał film. Nie oglądałem go, nie umiem go zrecenzować. Przypuszczam, że pewnie bliższy Masłowskiej niż to, co ja kombinowałem. Ale niech tam, no. Mam w szufladzie pełno niezrealizowanych scenariuszy. Podobno to mówi najwięcej o artyście. To, czego nie zrealizował, a nie to, co mu się udało. Ale też zaniechania, też to, na co się nie zdecydował sam, rozglądając się wokół siebie i wąchając powietrze. Jest parę rzeczy, z których sam zrezygnowałem. A co jeszcze planuje kultowy reżyser Jan Jakub Kolski? Dla mojego pokolenia to jest kultowy reżyser. Jak widzisz, Sławek ciągle żyje. Gdyby nie ta choroba, to mógł powiedzieć, że mam się dobrze. Napisaliśmy po roku naprawdę regularnej i dość ciężkiej pracy z panią Hanią Kral scenariusz, który się nazywa Artefakty. To jest rzecz wywiedziona z jednego z jej opowiadań, wyjątkowo długolinia życia. Wzięło się to stąd, że pani Hania, z którą mi się bardzo dobrze współpracowało przy okazji jedynego naszego wspólnego filmu Daleko od okna, przysłała mi tom liczący 1470 stron. To się nazywało Fantom Bólu i z taką dedykacją: drogi panie Janie, proszę nie czytać po kolei, proszę zajrzeć to tu i tam, zatrzymać się to przy tym, to przy tamtym, 3 kropki. I ja się zatrzymałem przy wyjątkowo długiej linii życia i zobaczyłem oczyma wyobraźni wątek, który należy zaimplementować temu opowiadaniu, i on będzie wehikułem, pasem transmisyjnym, który poruszy tę dość statyczną i nieruchawą historię. No i tak przez rok pracowaliśmy, wysyłałem kolejne wersje pani Hani, bo ona sobie życzyła na papierze, chociaż oczywiście ona się dobrze komunikuje również przez media. I otrzymywałem informację, że świetne jest pokreślone całe kartki, jedno zdanie z jednej strony, ale że w ogóle generalnie świetne, że ten pomysł znakomity, ale że może to nie, to nie. I tym sposobem obrabiała też mi dialogi, zresztą na korzyść tych dialogów. No to jest świetnie słysząca i świetnie pisząca osoba, świetnie czująca rozmowę, szczególnie rozmowę z epoki, a to trzeba było stylizować w dialogach na tamten czas wojenny. No i tym sposobem doszliśmy do scenariusza. Teraz już mam scenopis gotowy. To jest po pierwszym etapie wpis jest. Zobaczymy, jak piczujemy się w drugim etapie niedługo. Jeśli będzie sukces, na co bardzo liczę, no to może z końcem tego roku już pierwsze zdjęcia byśmy zaczęli robić. To jest film szalony.
Szalony, zresztą jak obserwujesz, może to co robię, to każdy mój kolejny film jest szalony. Zrobiłem taki wzór z metra w Sèvres, jak idzie film o kino klasyczne, powiedzmy hollywoodzkie, to była Wenecja. I od tej pory postanowiłem już wydzierać jakieś nowe obszary, które mnie interesują. Jakieś korytarze tam wykuwać kilofem w języku, żeby dobić się czegoś, co by mnie pociągnęło. Bo wiesz, to już umiem, nie? To już umiem, to już zrobiłem sprawnie, dużo nagród na świecie, to może coś innego i to ma być takie kino szalone. A jak się nazywa ten film? Artefakty. Artefakty. No jak się uda go zrobić, to będzie coś w kategoriach opus magnum, może. No bo trzeba powoli zostawiać miejsce innym. A dokument? Posłuchaj, dałem się uwieść takim projektem o szeptuchach podlaskich. Czyżby to były pomysły od naszej wspólnej studentki? Nie. Były też takie Tak, projekty, tak? Znasz pewnie, pamiętam. wiesz o czym mówię. Tak, pewnie. Ale nie, to przyszła poważna producentka z rynku, poważna z dorobkiem producenckim i bardzo chciała zrobić ten temat i jak się dowiedziałem, zarekomendowały mnie jako reżysera Szeptuchy z Podlasia, odkrywając we mnie jakiś potencjał, który jakoś by mnie szczególnie do tego predestynował. Ja oczywiście idiota, dałem się temu uwieść. Jakkolwiek to są bardzo ciekawe sfery, bardzo ciekawi ludzie, niezwykle ciekawych ludzi spotkałem. Ta pani producentka też bardzo ciekawa osoba. No ale nie da się pogodzić. Nie da się pogodzić tych wielu rzeczy naraz. 4 psy. 3 hektary ziemi do ogarnięcia, córka 14-letnia, zajęcia w szkole filmowej, sztanga. Nie da się tego wszystkiego połączyć, więc z przykrością musiałem odmówić realizacji tego projektu, ponieważ jeżeli się śpieszyło, rozgląda się z jakimś innym, nie wiem jakie są rezultaty, nie śledzę tego. To nie jest mój żywioł, wiesz. Ja myślę, że człowiek powinien znać swoje granice. Mnie się zdaje, że odkryłem, że tam, gdzie się kreuje, gdzie się wymyśla światy, w których człowiek się czuje dobrze, to jest coś, za czym jestem gotów ciągle iść jeszcze. Ale są kreacyjne dokumenty, ja tylko przypomnę te właśnie z wytwórni filmów oświatowych. One są piękne, bo są kreacyjne. Ale właśnie, no przecież tak, Bodzio Dziworski, jakie genialne rzeczy, pan Andrzej Papuziński. Nie no, ja znam ich i przecież Bodzio, cudny gość. Ale nawet Umieranko twoje, to też jest przecież kreacyjny dokument. Ale to wiesz co, Umieranko to jest film szkolny jeszcze. A nie był w wytwórni filmów oświatowych właśnie produkowany? To przepraszam bardzo. To szkolny. Ty możesz myśleć o ładnym dniu. O, ładny dzień. Tak. Ładny dzień, tak. Ładny dzień, to on ma taką jakąś formułę. Bardzo dużo tam jest kreacji, tak. Wiem, że jesteś w tej chwili zaraz przed spotkaniem z widzami kina Charlie, więc może już skończymy na teraz. Bardzo proszę. To co, dziękuję bardzo. I takie zdanie na koniec jeszcze, że gdyby nie było wytwórni filmów oświatowych, nie byłoby takiego Kowskiego, jakiego Państwo znacie. Naprawdę to nie są zdawkowe zdania, to jest moja najukochańsza wytwórnia na świecie, jakkolwiek we Wrocławiu w wytwórni filmów fabularnych są schody z moim nazwiskiem, tam zrobiłem mnóstwo fabuł. Tam mój ojciec pracował, tam sam pracowałem jako malarz też na dekoracji. No ale w Łodzi twoi przodkowie mieli kinoteatr, tak? Dobrze, to ja to powiem w Twoim podcaście, mogę powiedzieć. Stoi przed Państwem przedstawiciel najstarszej filmowej rodziny na świecie. Pani profesor Stachówna, która pisała moją monografię, zrobiła bardzo rozległy research, znalazła 3 rodziny 4-pokoleniowe w świecie. 2 rodziny w Indiach i jedną w Ameryce. W Indiach to jest rodzina Mukherjee, rodzina Kapoor. W Ameryce to jest rodzina, w której w 4. pokoleniu
W trzecim pokoleniu jest Daniel Day-Lewis, aktor, jego synowie są też aktorami, a ojciec i dziadek byli producentami. 4 pokolenia tu, 4 pokolenia tam i 4 pokolenia jeszcze tam. Jest jedna 5-pokoleniowa rodzina w świecie. To jest rodzina moja. Pradziadek, prababcia, dziadek, ojciec, siostra, ja, bratanek, siostrzeniec. I córcia, nieżyjąca córcia Zuzia, która skończyła Westminster University i zrobiła swój pierwszy film Infatuation. I widać było, że tam jest właśnie zadurzenie w kinie w zgodzie z tytułem, którym obaczyła ten film. Także dobre miejsce, żeby się pochwalić. Dziękuję serdecznie, to wspaniałe wyznanie. Cieszę się, że właśnie w podcaście Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi naszym gościem był Jan Jakub Kolski, reżyser, operator, pisarz, autor słów do piosenek, no nie wiem, wielu talentów człowiek. Jeszcze? Hodowca specjalnej rasy popielawskiej, kundli rasy popielawskiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka. To był podcast Filmowa Migawka.